Dobry, witajcie w chińskim ekonomicznym przeglądzie z Łukaszem Kobierskim. W dzisiejszym odcinku Chiny i samochody elektryczne. Co zrobi Unia Europejska w ich sprawie? Chińska baza przemysłowo-obronna działa na zasadach wojennych. Tak twierdzi amerykański think tank. Evergrande zawyżało swoje przychody. Dalszy ciąg afery. Wizyta szefa MSZ Chin w Australii i Nowej Zelandii. Zapraszamy. Dzień dobry, w ten niedzielny poranek z tej strony Mateusz Lech oraz nasz współprowadzący Łukasz Kobierski, tak jest, witam. Ja miałem także Ryan Gosling, no ale mówię, powstrzymam. Tak, powiem tak, miałem taką ostatnią sytuację w jakimś sieciówce, właśnie nie byłem za dobrze ubrany, ale w jakimś dresie byłem, coś odebrać akurat i jakaś ekspedientka do mnie patrzy na mnie i tak patrzy, ja mówię, nie znam jej w ogóle, nie? Tak sobie myślę, a ona mówi, przepraszam, pan wygląda jak Ryan Gosling. I jej koleżanka obok tak patrzy, ty faktycznie. Ale... Ja ogłaszam, Łukasz jeszcze nie wie, jak zdobędziemy 100 000 subów, to ty wystąpisz jak Ryan Gosling na Oscarach, zaśpiewasz i zatańczysz I am Ken. I am Ken. Umowa, ludzie, pamiętajcie. Jeżeli to nam pomoże zdobyć 100 000 subskrypcji, to czemu nie? Sam mam wystąpić czy z Barbie? To już inwencja własna, dobra. Ja za Barbie się przebiorę najwyżej. Trzymamy za słowo. Nie ma problemu. Dobra, skupmy się na Chinach. Zanim przejdziemy do tematów, które zapowiedzieliśmy w agendzie, tradycyjnie ja bym chciał Ci zadać pytania od widzów, bo kręcimy te materiały dla widzów i oni są bardzo zainteresowani tymi Chinami i zadają coraz więcej pytań, co też jest bardzo ciekawe. Tym razem było tak dużo pytań, że ja postanowiłem nie zadać Ci ich wszystkich, bo cały program był Q&A, więc od razu przechodzę, zadaję krótkie pytania, liczę na zwięzłe odpowiedzi. Jaki rachunek w długim okresie wystawią według Ciebie Chiny za wsparcie Rosji? Kontrola nad złożami ropy, może kolonizacja Syberii? No, z tą kolonizacją Syberii to bym nie przesadzał, bo Chińczycy tam nie garną się za bardzo i tam dane statystyczne pokazują, że raczej to jest mit wielki, że Chińczycy jakoś kolonizują tą Syberię. Bardzo dobrze to opisał profesor Michał Lubina w swojej jednej z książek. Tam też odsyła do danych statystycznych, chociaż oczywiście jakichś tam starszych, ale nowszych nie mamy, ale to generalnie poziom życia w Chinach, a w Rosji, no to teraz jest nieporównywalny, tak? Więc no, nie widzę potrzeby, żeby Chińczycy jakoś kolonizowali ten teren. Chociaż tam historycznie, jeśli popatrzymy historycznie, no to oni by tam zagarnęli chętnie część tej Syberii, ale nie w kontekście kolonizacji, tylko może takiego przejęcia tych swoich terenów, tak? No zresztą chociażby port we Władywostoku, no to kiedyś to był chiński port. Ale można to robić na zasadzie jakichś koncesji, instalowania swoich firm. Nie trzeba od razu zmieniać mapy. Zastanawiam się nad tym tematem już parę lat też, ale i często jest powtarzane, też wraca ten temat, że a to będą jakieś koncesje, a to może jakieś przejęcia, udziały i tak dalej, ale Rosjanie te perły w koronie trzymają cały czas dla siebie i nie odpuszczają pod tym względem, no to Chińczycy ich z innej strony obchodzą, to my tam trochę dopłacimy do budowy, ale będziemy taniej skupować te surowce naturalne, więc na razie to działa w tę stronę i nie widzę też szans, czy szanse są, ale jakby krótkoterminowo, żeby Rosjanie sprzedali udziały, już na pewno nie udziały w 51%, tak, swoich firm wydobywczych. Ale koncesje na wydobycie, czy jakieś, wiesz, skromniejsze udziały? Jak najbardziej. To jest szansa, tak. Tak. Co Polska sprzedaje do Chin na eksport w znaczących ilościach? Co Polska może sprzedawać w dużych ilościach, a jeszcze tego nie robi? I jeżeli tego nie robi, to jakie są tego powody?
Powiem tak, no co my sprzedajemy? No dane statystyczne pokazują tam za lata 2019-2021, ale to mniej więcej jest podobne te wartości w sensie procentowe tego, co my sprzedajemy. To głównie my sprzedajemy maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny. Nie znam niestety szczegółów, co dokładnie z tego my sprzedajemy, ale widocznie jakiś sprzęt mamy, który Chińczykom się przydaje. Kolejna grupa to jest produkty, no to są metale nieszlachetne i inne wyroby, które zdecydowanie dominuje tutaj miedź. Zresztą KGHM ma tam w Chinach swój oddział, chyba w Suzhou, jest chyba w Szanghaju. Także miedź sprzedajemy i to jest też jedna z rzeczy, która Chińczykom się przydaje. No i trzecia rzecz to mięso czy mleko, no takie wiecie. Produkty. Po mleku słyszałem, że bardzo dużo, że jest tam przysmakiem, w sensie, że bardzo Chińczycy chwalą jakość, smak tego mleka. Tak, tylko czasami my się podszywamy pod jakieś niemieckie firmy w tym względzie, tak. No bo bierze się to trochę z tego, że Polska nie jest znana w Chinach, tak, więc trzeba jakoś tam się brandować tak, żeby się kojarzyło z jakością, na przykład z Niemcami, tam z jakimiś takimi innymi zachodnimi państwami, które są znane w Chinach. A sprzedajemy polsko-francuskie sery na przykład? A to nie wiem tego, ale byłoby to ciekawe połączenie. Wiesz, aby biznes się kręcił, tak? A druga część pytania to dlaczego nie sprzedajemy? No jedna rzecz to są czasami, zdarzają się, czy dosyć często bym powiedział, że różne blokady fitosanitarne ze strony Chin, bo oni są trochę przewrażliwieni na tym punkcie i wiecie, jak tam była na przykład sytuacja u nas nie pamiętam jak się już nazywała ta choroba, ale tam coś z ptactwem, z kurami i tak dalej. Ptasia grypa? Chyba ptasia grypa, tak, to była ptasia grypa. No to też zamknięto nam dostęp do Chin. Inna rzecz jest taka, że troszkę my nie mamy takich marek dużych, w sumie nie mamy czegoś, co sprzedawać, czego nie ma w Chinach, tak, i nie jesteśmy konkurencyjni. Chiny bardziej będą chciały sprzedawać do nas, o czym dzisiaj będzie jeden z dużych punktów, do którego przejdziemy. Dobra, to zostawmy, bo dużo tych pytań jest. Tu kolejne. Słyszałem, że jest ogólny bałagan w chińskim zarządzaniu. Czy pan, panie Łukaszu, ma podobne wnioski i odczucia? Chodzi chyba o taki korporacyjny ład, że tam jest dosyć chaotycznie. Znaczy, no tak, bywa tam chaotycznie, nie powiem, ale bierze się to też z tego, że Chińczycy dużo pracują i chyba bardziej stawiają na długość pracy, ilość tej pracy, niż na, powiedzmy, na jakość. Ja bym tak powiedział. Jeśli chodzi o, nie mówię o sprzęcie, tak, bo automatyzacja postępuje, tak, w fabrykach i tak dalej, super. Ale myślę o takim zarządzaniu, powiedzmy, korporacyjnym, operacyjnym, no to już to trochę kuleje i no to też widzimy po różnych działaniach z tym zadłużaniem i tak dalej, że wszystko fajnie wygląda, ale potem za parę lat spotykamy się z problemem, tak, który oczywiście było wiadomo, że będzie, tak, ale działamy trochę tak na zasadzie dzisiaj, tak, dzisiaj jest dobrze i tam za rok też w planach jest dobrze, a potem to zobaczymy, nie? Aha, okej. Kolejne pytanie. Słyszałem, że mieszkanie kupuje się na przykład na 70 lat, a potem własność wraca do państwa. Czy to prawda? O, to nie wiem tego, to jest ciekawe dosyć pytanie. W sensie wiem, że raczej wydaje się, że dzierżawi się na krótszy okres niż 70 lat. Wydaje mi się, że to jest 30. Przynajmniej tyle mniej więcej. Ale dzierżawa, a zakup to inne rzeczy są, nie? Tak, ale to może to być w pewien sposób połączone, nie? Bo byłoby dziwne, gdyby było inaczej. Ale to muszę kogoś spytać z Chin, który się zna na tym temacie, to mi odpowie. Także my myślę, że też to będzie jedno z pytań dla osoby, którą zaprosimy, jakiegoś Polaka, który mieszka w Chinach. Także to by było zbieramy powoli pytania w takim razie. Super i
niezwykle interesujące. Dajcie znać w komentarzach, czy właśnie takie pytania są dla Was interesujące. Bo znam też takich, którzy właśnie mają tam mieszkania, więc oni pewnie by odpowiedzieli. W którymś też odcinku mówiłem o właśnie o rynku nieruchomości i tam też wspominałem o tym rynku mieszkaniowym i o zakupie, ale no szczegóły to najlepiej spytać kogoś na miejscu. Dobra, no to dalej. Czy Chiny nadal intensywnie rozwijają przemysł ciężki i czy zaczynają stosować politykę Zachodu i pozbywają się najbardziej szkodliwych zakładów? No tak, tych szkodliwych zakładów rzeczywiście się pozbywają, przenoszą do innych państw i albo przenoszą na jakieś takie odleglejsze prowincje, gdzie Czy ten to problem może być rosyjska prowincja, w sensie, że przerzucić przez granicę na przykład? Też słyszałem, że tam mieli część firm przeniesionych, ale nie w takim stopniu. Raczej tu będzie Azja Południowo-Wschodnia niż Rosja. Inna rzecz, że Chińczycy dużo zmienili w swoim postrzeganiu ekologii i dążą do tego, żeby tam może zeroemisyjni nie być, tak? To jest za dużo powiedziane, ale jakby zauważyli, że duży problem stanowiło zanieczyszczenie powietrza, smog i przed Igrzyskami Olimpijskimi 2008, chyba to był 2008 rok w Pekinie, oni kilka lat wcześniej zaczęli wprowadzać dużo zmian pod tym względem. Ja pamiętam, że sportowcy zgłaszali, że to dla nich może być bardzo szkodliwe występowanie właśnie w takim smogu, nie? Że... Tak. No to tak wyglądała rzeczywistość w tamtych czasach, ale smog, no, ten temat jeszcze wraca, to nie jest tak, że to oni się tego pozbyli. Chociażby jak byłem w tamtym roku w Szanghaju i chciałem wjechać na Shanghai Tower, no to byłem tam 2 albo 3 dni, no to trzeba było taki dzień, akurat był dzień, że była ładna pogoda, to trzeba było jechać, a na drugi dzień już było tak, no już trochę smogowo się zrobiło i dobrze, że byłem dzień wcześniej. A Shanghai Tower wysoki jest? Bo ja szczerze nie znam tego budynku. Nie pamiętam ile metrów, ale to jeden z wyższych budynków tak na świecie. Pamiętam, że były tam makiety, tam były porównania jeszcze z innymi. Widzę, że tam w top 10 albo 15 to na pewno jest. No to na pewno kilkaset metrów, pewnie widoki piękne. Tak. No bo jak masz jakieś zdjęcia, to następnym razem mam, oczywiście mam. To zobaczymy możemy to wzbogacać, wiesz, nie ma problemu. Przechodzimy do następnego. Podróże z Łukaszem tam. Tak. Czy autostrady i drogi szybkiego ruchu w Chinach są płatne? Jeżeli tak, to w jaki sposób jest pobierana opłata i jaki jest koszt dla samochodów osobowych, ciężarowych, motocyklów i jeszcze porównaj to z krajami Unii. Rowerów, deskorolek i tak dalej. Znaczy są płatne, ale też nie znam tak dokładnie szczegółów, ile to kosztuje, także to będzie też pytanie dla naszego gościa, który pewnie dużo jeździ, bo zazwyczaj Polacy pracujący w Chinach zajmują się handlem, także oni dużo jeżdżą i zwiedzają fabryk i tak dalej, więc na pewno nam odpowiedzą na to pytanie. A ja mam pytanie od widza i od gościa jednocześnie. Dobra. Michał Wiśniewski z Franczyz, który nas gościł w sumie na targach w Warszawie tydzień temu. Zaraz po tych targach poleciał do Paryża i tam widział, że nie wystawiają się Chińczycy, tylko Chińczycy z Tajwanu. Zapytał tych Chińczyków z Tajwanu, dlaczego nie ma tych Chińczyków kontynentalnych. I oni mu powiedzieli, że dlatego, że chiński biznes jest zdominowany przez system Guangxi, chyba to się tak wymawia. Guangxi, czyli system koneksji, który wyśmienicie zintegrował się z systemem partii komunistycznej, czyli żeby założyć lub prowadzić jakiś biznes, trzeba mieć odpowiednie koneksje na odpowiednim szczeblu. I jak przedsiębiorca chce się rozwijać, to musi najpierw zwiększać swoje koneksje, aby jego rozwój nie był zagrożony. I że przez to franszyza jest stosunkowo mało rozwinięta i sprzeczna z tym systemem. Czy jesteś w stanie nam coś na ten temat opowiedzieć, bo to niezwykle ciekawy temat w sumie. No tak, to jeśli chodzi o Guangxi, to często wraca, no bo to jest właśnie taki system
powiązań i koneksji, tak? Budowania dobrych relacji z różnymi partnerami. Biznesowymi, ale też szeroko w polityce, też ktoś o tym mówi, zresztą Xi Jinping powołując, znaczy on nie powoływał, ale w zasadzie powołał, tak naprawdę on wybierał ludzi, którzy tam też są na szczytach partii, no to w zasadzie wszyscy są jakoś z nim powiązani, tak? Tutaj, tu w tej prowincji z nim pracował, a to ten jest tam jego jakimś głównym doradcą i tak dalej. To jest można tak powiedzieć. To trzeba wiele obiadków zjeść takich biznesowych. No, nie tylko obiadków. Okay. Zaczyna mi się podobać ten system, jeżeli chodzi o, nie że podobać, że fajny, żeby wprowadzić, tylko że musi być niezwykle interesujący, jeżeli się zagłębi człowiek. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy chcielibyście usłyszeć, jak to wygląda może bardziej rozbudowany sposób, a ja już chyba zakończyłem pytania od widzów i przejdźmy może do Twoich materiałów, które przygotowałeś. Samochody elektryczne. Chińczycy co chcą zrobić? Zalać Europę. W każdym domu mały samochodzik elektryczny z Chin? No tak, znaczy najpierw powiem 2 słowa o tym, że Unia Europejska zauważyła, że oni, nie wiadomo, czy to jest problem, to jest sprawa otwarta, można powiedzieć, tak? Ale Unia Europejska na początku tam marca stwierdziła, że wszystkie samochody, te elektryczne z państwa środka mają być rejestrowane i być może zostaną na nich nałożone karne cła antysubsydiacyjne, czy subsydycyjne, jakoś tak. Tak i ten dokument stwierdził, że w tym dokumencie Komisji Europejskiej stwierdzono, że chińskie samochody elektryczne są subsydiowane, ich import wzrósł o 14% rok do roku od formalnego wszczęcia dochodzenia w tej sprawie w październiku. I jest to dosyć ciekawe, bo już muszą być rejestrowane te samochody i to by znaczyło, że jeszcze tego prawa jakby nie ma wprowadzonego, ale byłoby wstecznie nałożone jakieś cła, nie wiadomo w jakiej ilości, tak, które miałyby teoretycznie chronić rynek europejski przed zalewem tych chińskich samolotów. Nie samolotów, tylko samochodów. Na razie samochodów. Samoloty też już Chińczycy mają swoje, ale to jest odrębna historia, bo oni się też z tego bardzo cieszą i ich lubią ostatnio. I skąd się to też wzięło? Ostatnio mieliśmy transport 5000 chińskich samochodów do Bremy w Niemczech. Chińczycy budują coraz więcej specjalnych, nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć na polski, bo niektórzy mówią, że może samochodowców, nie wiem czy to będzie poprawna nazwa, czyli statków przewożących samochody w dużej ilości. Tak. Na przykład BYD chiński, chyba największa firma chińska. Nie chińska, na świecie. Wyprzedziła sprzedażowo Teslę. To tak, ale mówię już na rynku chińskim, nie? Okay. Też. Także buduje 7 kolejnych takich samochodowców. Mają rozmach. Który każdy będzie mógł przewieźć 7000 takich samochodów. I będą tak kursować, nie? Po całym świecie. Tak wygląda. Dane na razie pokazują, że największymi odbiorcami chińskich aut, ale to nie tylko tych elektrycznych, ale ogólnie, to tam bez zaskoczenia jest pierwsze miejsce Rosja, potem jest Meksyk, to też nie jest jakieś zaskoczenie, bo i tu też ważne, że odbiorcą jest Meksyk, natomiast miejscem docelowym wielu z tych samochodów miałoby być USA. Tak I jest. USA w tym momencie też pracuje nad cłami lub całkowitym zakazem sprowadzania tych samochodów z Meksyku. Zgadza się. Dalej patrząc, to jest Tajlandia, Belgia i Wielka Brytania. Także Belgia też dosyć ciekawe, że jest w tym gronie. Ja nie ale wiem, może ze względu na porty. Tak, że to chodzi o porty i później przeładunek pewnie i to leci dalej po Europie. I jakie plany mają Chińczycy?
chcą wygryźć producentów europejskich, no bo wiesz, Niemcy no nie nadążają. Francuzi swój przemysł samochodowy też mają bardzo mocny, Anglicy też, no i to jest bardzo duża konkurencja, bo te samochody są po prostu tańsze. No tańsze i też no, niezłe, dobrze wyglądają i... Jechałeś takim, jak byłeś teraz w Szanghaju? Miałem okazję, tak. No, samochody są dobre, tak, no nie można złego słowa powiedzieć, tak. To znaczy, wiesz co, na przykład te na rynek rosyjski, wiemy, że wiele z nich nie przechodzi crash testów. Nie wiem jak właśnie, może biorą tańsze modele, tak? Tak, mamy tak jak w telefonach komórkowych, mamy półkę premium i mamy półkę szrot, nie? I tu klient się znajdzie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli są sprowadzane do Europy, to chyba muszą przechodzić te testy bezpieczeństwa. Pewnie tak, no ale to Chińczycy mają też markę premium samochodów, także są już stworzone nawet takie marki, które no, chcą nawet dorównać Ferrari, tak? Już są takie samochody. Ale jeśli chodzi o rynek europejski, to jest dosyć ciekawe, bo są dwa podejścia, które obserwuję. Jedno to jest powiedzmy francuskie i włoskie, że może hiszpańskie też, że no, będziemy te cła nakładać na chińskie samochody i obawiamy się tego. A z kolei nasz sąsiad Niemcy widzę, że ma inną strategię powoli. Oni się tak nie obawiają tego, co jest dla mnie dziwne, bo moim zdaniem mogą zostać wygryzieni przez Chińczyków, ale część firm idzie też inną stronę, czyli jak nie możesz wygrać, to zacznij współpracować. I na przykład Volkswagen z marką chińską Xpeng będą razem budować chyba jakieś dwa modele samochodów, a Audi z Huawei, bo Huawei też ma swoje samochody. Tak. Zresztą Xiaomi też chyba wypuściło ostatnio, widziałem. Tak, znaczy w ogóle to jest, tych marek jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt chińskich. Także tam aktualnie jesteśmy w momencie powiedzmy walki na rynku, które z tych firm pozostanie. Tak, ale to jest taka, wiesz co, najbardziej chyba taka kapitalistyczna rozgrywka, że przetrwa najsilniejszy i pojedynek na to, kto będzie robił lepiej i taniej, więc tu Chińczycy chyba podchodzą do tego bardzo mądrze. Nie ma tam, wiesz, wsparcia, trzymania pod kroplówką, jest ta subsydia, ale ona jest pewnie na równym poziomie do wszystkich, to zaraz mi powiesz, jeżeli jest nie tak, ale wygra ta najbardziej pomysłowa, najbardziej przedsiębiorcza marka, tak? No tak będzie. Może dwa słowa o historii, bo ja wcześniej jakoś się nie interesowałem tym wątkiem i zauważyłem, że to w ogóle bardzo ambitną decyzję władze chińskie podjęły tam w latach powiedzmy koło 2000, żeby iść w te samochody właśnie elektryczne, czy najpierw jeszcze hybrydy myśleli, ale później stwierdzili, że dobra, z hybrydami sobie też nie dadzą rady na rynku, więc robią tylko elektryczne. I to było tak, że właśnie w roku 2000 jeden z inżynierów chińskich, który pracował w Niemczech, on się nazywał Wang Gang, on przedstawił taką propozycję. Ona się nazywała propozycja dotycząca rozwoju nowej czystej energii w samochodach jako linii startowej dla skokowego rozwoju chińskiego przemysłu samochodowego. No i to spotkało się z zainteresowaniem Ministerstwa Nauki i Technologii oraz Państwowej Komisji Gospodarczo-Handlowej. No i zdecydowano, że dobra, próbujemy. Jego sprowadzono z Niemiec, bo on był inżynierem, on najpierw pojechał tam na studia albo doktorat. Doktorat też tam robił, to na pewno. W Niemczech. Później pracował w Audi. Więc już jakiś know-how miał. No i oni go sprowadzili do Chin i on był główną osobą, która odpowiedziała za budowę tego programu. To był jeden z projektów programu, który się nazywał 863 albo 863.
to był państwowy plan rozwoju zaawansowanych technologii, który zaczął się... był numer 863 plan rozwoju. Wiesz, ta nazwa wzięła się z tego, że to było podjęto decyzję o tym w marcu 1986 i dlatego jest 86 i 3 jako marzec. Stąd jest nazwa. Plan oczywiście był wcześniej, bo to był plan związany z nowymi technologiami, ale pod ten plan w latach 2000 podpięto ten projekt związany z samochodami elektrycznymi. No i zaczęto silnie subsydiować ten rynek, te firmy, no różne sposoby. Czasami robiono tak, że w przetargach publicznych dodatkowe pieniądze były dodawane tam na przykład na autobusy elektryczne, na jakieś tam inne samochody dla służb elektrycznych, ale to był też pewien sposób subsydiowania. I tak jak mówiłem, w 2012 roku zdecydowano, że idą już tylko w te elektryki. Skąd w ogóle ten pomysł? No, oni doszli do wniosku, że na rynku samochodów spalinowych raczej nie mają szans. Będzie im trudno wygrać z Niemcami, Amerykanami, Japończykami, więc no, my robimy, to próbujemy w te elektryki. No i im się udało, tak można powiedzieć. I no, to była ambitna decyzja ze strony władz chińskich, no, ale tak jak mówię, no, udana. Dane są, jeśli chodzi o subsydia, takie, że w latach 2009-2022 rząd przeznaczył ponad 200 miliardów juanów na ten cel, czyli to jest około 30 miliardów dolarów. Wpompowane w przygotowanie infrastruktury takiej i naukę know-how. Na dopłaty do tych samochodów elektrycznych, ale wiadomo, to szło do firm, które też mogły w zasadzie na co mniej więcej chciały przeznaczyć te środki. Także były też wsparcia na kupowanie tych samochodów, że były jakieś niższe ceny. Właśnie, bo warto zaznaczyć, że przemysł samochodowy chiński, on jakiś tam był. Najpierw skupiano się na kopiowaniu zachodnich samochodów spalinowych, po prostu kopie BMW, kopie, nie wiem, Renault i tak dalej. One nie wyglądały za dobrze i nie funkcjonowały za dobrze. Tak. Natomiast z każdym rokiem się to poprawiało i ci producenci nabierali doświadczenia do tego stopnia, że wiele z tych marek spokojnie wystarczały na Chiny i Azję. No bo tu, wiesz, Azja Południowa, gdzieś tam to wysyłali, uczyli się i bardzo szybko robili postępy. I w momencie, gdy zaczęli produkować te samochody elektryczne, no to już mieli nadbudowę ostatnich lat, czyli uczenia się tego wszystkiego, jak działają samochody zachodnie. Dużo lekcji zostało wyciągniętych, że nie zaczynali od zera, tylko to było właśnie dobre 20 lat, może nawet 30 lat, sztuki kopiowania, sztuki doskonalenia się, ale też poznawania rynku chińskiego, bo te samochody musiały być w pierwszej kolejności dopasowane do wymagań przeciętnego Chińczyka, nie? To też było ważne, pewnie jakieś, każdy kraj ma jakieś swoje potrzeby. Nie? No tak, no też Tesla została wpuszczona do Chin, więc też można było coś podpatrzeć, jak oni działają. Co ciekawe, te subsydia były też na firmy zagraniczne, także że nie było przyjedźcie, dostaniecie. Także nie było też, że tylko dla chińskich. Także... Ale to też znowu przemyślany proces, bo zachodnia firma przyjeżdża, dostaje dofinansowanie, zatrudnia Chińczyków, chińskich inżynierów najczęściej, na niższych, wyższych stanowiskach. Oni się uczą, więc ty dopłacasz tak naprawdę nie tej firmie, tylko inwestujesz w kadrę. Tak, żeby później móc pojedyncze elementy powyciągać z każdej fabryki, nie, że całą kupujesz, ale tego gościa i możesz stworzyć coś na boku. Mały projekt, który rośnie, pączkuje i to się tak rozwija. Jeśli w ogóle chodzi o samochody, to kiedyś to było tak, że prestiżem to było mieć samochód jakiś zachodni, jakiś tam BMW, Audi, Mercedesa, tak? Tak. A teraz już tak nie jest, nie? Teraz jest tak, że
no, są fajne chińskie samochody i to nie jest żaden, to jest równorzędne, można powiedzieć, a nawet już Chińczycy wolą chińskie moim zdaniem, bo są różne półki cenowe, tak. I dostępność pewnie części i sam warsztaty, które to obsługują, więc no, myślę, że tak. A powiedz mi, jak to jest, może kojarzysz, bo w Chinach był bardzo duży problem z korkami, z miejscami parkingowymi i tak dalej. I w pewnym momencie były nawet ograniczenia, że chyba jedne samochody z końcówką rejestracji mogły jeździć w jeden dzień, drugie w drugą. Gdzieś parzyste i nieparzyste to wszędzie. Tak. Gdzieś takie coś było. Czy ten temat jest w jakiś sposób kontynuowany, czy po prostu ludzie przesiadają się do transportu Temat jest taki, po publicznego? prostu buduje się metro, tak, i są stacje po prostu, powiedzmy jak i w Warszawie, parkuj i jedź, tak, i zostawiasz samochód na obrzeżach i potem wsiadasz w komunikację. Okay. Oni to też tak zrobili ze względu na smog też, bo żeby tyle, plus też korki, to tak, to też był powód. Bo smog teraz przy elektrycznych, no to można zniwelować. Tak. Natomiast zresztą jak się jest w Chinach, to jest bardzo cichutko na drogach, bo po prostu samochody elektryczne są ciche, więc tak. nie słyszysz tego. I skutery skutery też wszystkie praktycznie to są elektryczne. Właśnie, to jest też ważne i ciekawe, że w Azji skutery na przykład tankuje się takie wymienialne baterie, masz, nie? Że podjeżdżasz, ale wyjmujesz. Są już technologie chińskie, tak samo wymienianych baterii, że nie musisz tam czekać na ładowanie, tylko są stacje, gdzie podjeżdżasz samochodem i no, jest jakiś tam wysięgnik, wyciąga, wymienia baterię. Ci to wszystko automatycznie, wstawia pełną baterię i jedziesz. Bo to jest najlogiczniejsze, bo wiesz, później w ramach kontroli jesteś później w stanie w tej stacji zbadać, ta bateria, nie wiem, pęcznieje, coś się z nią dzieje, to wyciągamy ją z obiegu, a tak jak masz w aucie cały czas, no to nie wiesz, co się dzieje, nie? A tak to jak masz tą ciągłą wymianę, jeżeli jest jakiś nadzór, no to też niwelujesz ryzyko pożaru, a baterie samochodowe bardzo ciężko ugasić. To jest jeden z najważniejszych takich problemów samochodów elektrycznych, że te kwestie bezpieczeństwa. Wiesz co, jeszcze jeśli chodzi o samochody elektryczne chińskie, bo znalazłem ciekawy wpis różnych takich dodatkowych bajerów, które tam robią. Myślę, że to taka jako bardziej ciekawostka dodam. Znalazłem to na profilu pana Alberta Borowieckiego, takiego jednego z ekspertów od spraw chińskich, który się zajmuje szeroko rozumianą tematyką chińską. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. I napisał na LinkedInie kilka pomysłów, które różne marki samochodów mają na to, żeby tam lepiej się ten ich sprzęt sprzedawał. No i jeden jest taki, na przykład łoże małżeńskie. W samochodzie Xpeng wszystkie przednie i tylne siedzenia rozkładają się całkowicie na płasko, wysuwa się na nich materac i automatycznie napełnia się powietrzem. No to jest rozwiązanie. Tak, podoba mi się. Inne, aby skutecznie zwalczać chorobę lokomocyjną nasilającą się ze względu na ciche działanie elektryków, Geely Galaxy G8 wibruje z częstotliwością 1,25 Hz, tak jak ludzkie serce. No i to też jest jakieś jedno rozwiązanie. Inne. Firma Rox Motortech ma wbudowany, samochód jeden z tej firmy ma wbudowaną z tyłu kuchenkę z płytą indukcyjną, dystrybutor wody oraz montowany na dachu baldachim przeciwsłoneczny. Ale to co, w trakcie jazdy gotujesz sobie, nie wiem, herbatę, czy co? Nie, jedziesz na piknik po prostu i sobie tam rozkładasz, tak, w pewnym momencie. Masz wszystko w samochodzie. Inny samochód we współpracy z dronami DG proponuje prywatne mini lotnisko na dachu samochodu od startów i lądowań drona, sterowane oczywiście z ekranu dotykowego wewnątrz pojazdu. Automatyczna wymiana baterii na naładowane, strumienie przesyłanie obrazu wideo podczas lotu i tryb follow me. To jest taki dla szpiegów. No albo myślę, że zastosowanie takie wojskowe to by było... Podjeżdżasz sobie, nie wychodzisz i dronujesz. Nie? Tak, cieplutko, jeszcze ta kuchenka. Jeszcze tam muszę z tyłu, łóżko rozkładane, jak będziesz miał kombo, to nie musisz wychodzić z samochodu. Tak, to już deweloperzy w Polsce będą niezadowoleni. I
Inny, jeśli chodzi o gry na przykład. W samochodach BYD można odłączyć kierownicę od kolumny i używać jej oraz pedałów do grania w gry wideo. Spokojnie, gra uruchomi się tylko przy wyłączonym silniku. Także można i tak. I ostatni może, to już z kategorii... Ale europejskie samochody są nudne, można powiedzieć. Bardzo, tak, ale ostatni to już dla wędkarzy. Firma Geely będzie oferowała usługę wędkowania z auta. Sensory auta będą informować o pobliskich rzekach i jeziorach. Myślałem, że ryby będą łapać. Tak, wiesz. Chyba tak. Haczyk na żyłce będzie automatycznie wystrzeliwany z auta, a jak coś chwyci, no to samochód będzie już kołowrotkiem i wszystko ciągnie. To po prostu full wypas. Takie są pomysły. Tak, słuchajcie, takie tam jeszcze był jeden pomysł, mini ogródek, ale to dla mnie trochę dziwne, że tam jakieś grządki mają być w tym na górze samochodu, ale no jakiś taki pomysł jest. Tak, właśnie niech słuchacze nasi dadzą znać, który z tych przykładów jest najlepszy, co powinniśmy wprowadzić. Jakie widzielibyście rozwiązania w Polsce, bo Polska, wiesz, może mieć jakieś inne polskie warunki, tak, co by się przydało. Tak, to tu wielka gra. Okej, a propos gry, bo ja nie podałem, a przecież wiecie, kubeczki, Łukaszu tu jest nowy, tu jakaś taka zakochana para i zazdrosny rosyjski żołnierz, a tu pies Łajka. Rozmawialiśmy z Łukaszem przed nagraniem, że być może w kolejnych seriach zrobimy jakiś taki kubeczek z chińskimi takimi kolażami. Myślę, że by było bardzo ciekawe. Dajcie znać. Ja tu podaję maila na konkurs Kremlinki. Pamiętajcie, jest to konkurs dla wspierających i patronów i składa się z 2 członów zdanie, z 2 lub 3 wyrazów. Pierwszy teraz wyraz poda Łukasz, a ja drugi na końcu odcinka. Bo proszę Ciebie. Dobrze, to może z którejś z tych marki chińskich samochodów? Nie, proszę Cię, bo ja nie będę umiał napisać, widzowie też. Ale BYD? Nie, daj coś po polsku. Dobrze, a to może weźmiemy po prostu Mao. Mao, no dobrze, Mao. Ale co ja do tego mam dodać później? No trudno, będę myślał. Mało. Ale Mao czy Mało? Mao. No dobra. Będzie ciężko. Nie będzie łatwa zagadka. Dobrze, Łukasz, przechodzimy do następnego tematu, który nam przygotowałeś. Dobrze, bo mamy raport CSIS, czyli jednego z think tanków w Waszyngtonie amerykańskich. A jak byłem na stypendium w Stanach, to miałem okazję tam bywać też, choć jeszcze to było przez czasach przedpandemicznych. W przedszkolu, chciałeś powiedzieć. Tak daleko nie, ale... Byłeś bardzo zdolnym młodzieńcem. Bardzo zdolny i tak mnie zapraszali tam, więc to było ciekawe doświadczenie, bo wcześniej tylko czytałem te raporty, a potem można było pójść sobie na miejsce i spotkać tych ekspertów, ale to już tam jest inna historia, jak tam było, jak mi się mieszkało w Waszyngtonie, ale raport CSIS alarmuje, można powiedzieć, amerykańską armię i amerykańskich decydentów, bo mówi o tym, że chińska baza przemysłowo-obronna działa na zasadach wojennych, czyli tak wygląda ich produkcja, a Amerykanie trochę nie nadążają, bo zresztą w raporcie jest napisane, że ta amerykańska baza przemysłowa działa tak w dużej mierze jak w momencie pokoju. To napisali eksperci amerykańscy. Piszą dalej, że Chiny intensywnie inwestują w amunicję, nabywają wysokiej klasy systemy i sprzęt i uzbrojenie 5 do 6 razy szybciej niż Stany Zjednoczone. Inna rzecz, Chiny są największym na świecie producentem, czy po prostu jeśli chodzi o budowę statków, okrętów w stoczniach, i ich moce produkcyjne są 230 razy większe niż Stanów Zjednoczonych. Na przykład jedna z dużych stoczni w Chinach, Jiangnan Shipyard, ma większe moce produkcyjne niż wszystkie stocznie amerykańskie razem wzięte, co mnie bardzo zaskoczyło. Dodatkowo 4 z 10 największych firm obronnych na świecie to obecnie przedsiębiorstwa chińskie.
to też jest duży skok, bo pamiętam, że nie wiem, 10 lat temu to nie wiem, czy nawet jedna firma była chińska w pierwszej dziesiątce, nie sądzę. I podane są jeszcze inne dane, że 20 lat temu USA wydawały 9-krotnie więcej na obronność niż Chiny, a teraz USA wydają tylko 3 razy więcej od Chińskiej Republiki Ludowej. No, wciąż Ameryka globalnie jest zdecydowanym liderem, ale Chińczycy też powiedzmy gonią. Z innych danych to Chiny mają 50% więcej personelu wojskowego i 2 razy więcej aktywnych sił lądowych i paramilitarnych niż Stany Zjednoczone, ale to moim zdaniem to nie może akurat dziwić, biorąc pod uwagę populację. Mówi się też, że mają więcej, o 50% więcej systemów artyleryjskich niż Stany Zjednoczone, no ale z kolei jeśli chodzi o wyporność okrętów wojennych Chin, no to ona stanowi 1/3 wyporności marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. To jeśli chodzi o to, powiedzmy, wyporność, tonaż, tak, a no to Amerykanie zdecydowanie przeważają, no ale jeśli byśmy spojrzeli na liczbę pojedynczych okrętów, no to już Chińczycy przeważają. A nie jest tak, że ilość nie zastąpi jakości, że być może jest masówka, ale nie jest to 1:1, wiesz, jeżeli chodzi o skuteczność. My tu sobie możemy pogdybać. Ja nie wiem, bo ja nie mam pojęcia o uzbrojeniach, nie jestem militarystą. Nie wiem, jak właśnie w takim raporcie wyglądają te oceny. Znaczy akurat tam nie oceniali, nie oceniali jakości, tylko bardziej patrzyli liczbowo, tak? Moce że produkcyjne, tak? Zobaczcie, tutaj moce produkcyjne są większe, no to powinniśmy coś działać. Jeśli chodzi o aspekty takie militarne, słuchałem rozmowy z byłym szefem wywiadu właśnie na Indo-Pacyfik amerykańskiego. No on twierdzi, że te ćwiczenia chińskie są coraz lepsze, coraz lepiej im idzie i coraz dalej i coraz bardziej skomplikowane, powiedzmy, tak, te operacje oni tworzą. Przewagą też Chińczyków jest to, że no, gdyby doszła tam wojna, no to oni są u siebie na terenie, tak, w zasadzie. I łatwiej jest, jeśli chodzi na przykład, nie wiem, o atak artyleryjski, rakietami i tak dalej, niż Amerykanom. Zresztą i masz w zasadzie wszystko na miejscu. Także o tym można kiedyś też zrobić odcinek może jeszcze z jakimś wojskowym i razem sobie pogadali, co ja o tym sądzę, co on sądzi na ten temat. Albo potencjalnie wojny na Tajwan, to też często wraca. Ostatnio też oglądałem, to właśnie CSIS też robi gry wojenne w tym zakresie. Różnie wychodzi. Czasami Amerykanie wygrywają, czasami przegrywają, ale to zależy od scenariusza, bo oni tam kilkadziesiąt różnych scenariuszy, no może przesadziłem, kilkanaście na pewno scenariuszy różnych rozegrali. Może to być ciekawe. Dajcie znać, widzowie, czy chcielibyście na łamach Kremlinki takie właśnie rozważania na temat militariów właśnie z Łukaszem i tak. Jeszcze może w tym temacie to akurat nie militarny, ale jak tu dużo było o budowie tych statków, okrętów, no to znalazłem dane, jak jest z budową kontenerowców, po prostu zwykłych do handlu, no to tu się okazuje, że Chiny dominują w budowie kontenerowców od 2011 roku i mają 54% udziału w rynku. Potem na drugim miejscu jest Korea Południowa 32%, a na trzecim Japonia 6%. Czyli Azja ogólnie buduje kontenerowce. Wiesz co, ja kojarzę jakieś takie informacje, ale tu moja pamięć może być zawodna, że chodzi w tym wszystkim o to, że Chińczycy owszem sobie będą na kontynencie, natomiast oceany będą zablokowane i te przepływy przez Amerykanów. A Chińczycy zarabiają na eksporcie. Jeżeli tam będzie blokada właśnie morska czy oceaniczna, no to Chińczycy mimo tego dużego potencjału zostaną mocno stłamszeni. I tu też są jakieś ważne elementy tego, dlatego też Chińczycy bardzo rozbudowują flotę, aby chyba móc ewentualne blokady próbować przełamać.
To tak coś mi się kojarzy z... No tak, tam jest, tak. No to jest jedna rzecz, budowa tej floty, która miałaby się stać, powiedzmy, oceaniczna. Tak na razie to sobie tam pływają pojedynczo. No powiedzmy max to tam do Djibouti, ale tak szerzej się nie kwapią. Zresztą no nie mają jeszcze tyle takich zdolności. No ich lotniskowce to w zasadzie pływają tylko Morze Południowochińskie, tutaj Morze Wschodnie, Tajwan, okolice Tajwanu i tyle. Dalej nie płyną. Także, a amerykańskie to zresztą ja raz w tygodniu na Twittera wrzucam zazwyczaj mapkę z aktualnym rozmieszczeniem lotniskowców i innych okrętów desantowych Stanów Zjednoczonych, no to można zobaczyć, że one są praktycznie na całym świecie. W zależności od... No ale zawsze tam jest, Azja jest tam napchana nieźle. Na Indo-Pacyfiku, są na Morzu Śródziemnym, na Oceanie Atlantyckim, także Amerykanie, jeśli chodzi o marynarkę, no to są no najlepsi na świecie, no to nie ma co ukrywać. Zresztą widać to też po systemie szkolenia, po latach różnych działań, które prowadzili, także są wyćwiczeni. Zresztą miałem okazję odwiedzić 2 albo 3 razy byłem na uniwersytecie, gdzie tam szkolą oficerów marynarki wojennej w Stanach Zjednoczonych. Annopolis, tak się nazywało. Był taki film właśnie o tej szkole. O, pamiętam. Ciekawe. Bardzo ładny kampus, ładne, fajne miasteczko. Ogólnie film też chyba fajny był, bo pamiętam właśnie tą nazwę, więc nie znałem, musiało być dobre. Chyba z Robertem De Niro i Kubą Gooding Jr., o ile dobrze pamiętam. Trudno. No, może był za młody jeszcze. Dobrze, przejdźmy to może... Dalej, Evergrande zawyżało swoje przychody, podałeś mi informację, czego mogliśmy się spodziewać i to jest dalszy ciąg długich już problemów niegdyś największego dewelopera chińskiego. Tak, ja już się zastanawiam, czy nie co tydzień jakiś chyba blog, a co w nieruchomościach w Chinach, bo po prostu co nie czytam, to co chwilę się dzieje, albo jakaś firma ma kolejną karę, albo nie wypłaca środków, albo właśnie okazuje się, że jakieś były robione lewe interesy, albo w księgach coś zmieniano, zawyżano. No ale wracając do Evergrande, to chińskie organy regulacyjne oskarżyły właśnie tego giganta nieruchomości o zawyżanie przychodów o 78 miliardów dolarów w latach 2019 i 2020. To trochę zawyżyły. 78 miliardów, no. Tak. I to jeśli zobaczymy, że to jedna firma tak zrobiła, no to trochę wzbudza obawy, czy te praktyki księgowe w chińskich spółkach giełdowych no nie zostały, powiedzmy, skopiowane też w innych miejscach. I teraz nowy przewodniczący Chińskiej Komisji Regulacji Papierów Wartościowych oświadczył, że nadzór nad spółkami będzie zaostrzony i mają to sprawdzać. Na razie nałożono karę w wysokości 4 miliardów juanów, czyli ponad mniej więcej 600 milionów dolarów. I też karę nałożono na prezesa Evergrande, no kiedyś swego czasu najbogatszego człowieka w Azji. Znaczy nie, może w Azji, w Chinach. On dostał karę 6,5 miliona dolarów. Dodatkowo mają dożywotni zakaz wstępu na rynki papierów wartościowych. Znaczy ten szef Evergrande, Hui Kaiyan. No i co ciekawe, w ogóle audytem zajmowała się firma PwC, tam chiński oddział PwC, no i na razie oni tam nabrali wodę w usta i nie wydali żadnego oświadczenia, co w tym temacie. Okay. Oni zrezygnowali z bycia audytorem Evergrande w poprzednim roku. No ale to... Aha, zrezygnowali, ale teraz jeszcze raport się... No tak, no bo to jest za kilka ostatnich lat. Także no, czekamy, co będzie dalej. Oczywiście no, wiemy, że jest... PwC to jest firma, która zajmuje się takimi rzeczami globalnie, nie? Bo tak. To jest to ogromna korporacja. Tak. I jeszcze chciałem dodać kilka informacji z branży
sektora nieruchomości. No, podano oficjalne dane za styczeń i luty. Okazuje się, że inwestycje w nieruchomości spadły o 9% rok do roku w styczniu i lutym, chociaż to tempo spadku było mniejsze niż w grudniu, bo w grudniu to wynosiło aż 24%, ale liczba rozpoczętych nowych budów spadła o 30%, co jest najgorszym spadkiem od ponad roku. Dużo, tak rok do roku spadek 30%, no to jest tąpnięcie mocne, nie? No, także taka jest aktualnie rzeczywistość na rynku nieruchomości. Dużo się dzieje. Widziałem, tak jak mówię, jakieś jeszcze inne firmy mniejsze dostały kary albo są zagrożone zadłużeniem. A jak będzie coś takiego większego, no to będę oczywiście tutaj monitorował i dawał Wam znać, bo wiem, że rynek nieruchomości to jest coś, co Was interesuje. Jasne. A teraz na koniec wizyty szefa MSZ Chin w Australii i Nowej Zelandii, czyli dla Chin rynki bardzo ważne. Co tam się wydarzyło? Tak. No to raz ze względów gospodarczych ważne, a druga rzecz geostrategicznych, tak, bo widzimy, że Amerykanie próbują przeciągnąć na swoją stronę te państwa. To różnie się udaje. Wydaje mi się, że z Australią to lepiej wychodzi. Z Nową Zelandią, Nowa Zelandia jest raczej takim państwem, oni starają się być bardziej neutralni w tym sporze, ale to mówię, różnie wychodzi, to też od rządów zależy, od czasu, od presji, jakie są z obu stron na nich nakładane. Okej, to szef MSZ Chin, czyli Wang Yi, wybrał się, no, to była pierwsza jego podróż od 7 lat, tam do Nowej Zelandii i Australii. Także długo go nie było. I gdzie był? Najpierw był w Nowej Zelandii, tam się spotkał oczywiście i spotkał się z premierem, i z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych, także i też z ministrem handlu. Także było sporo tych spotkań na różnym szczeblu. Oczywiście tam, jeśli spojrzymy na notatki MSZ-owskie obu stron, no to tam takie ogólne słowa, także my tu wspieramy udział w Nowej Zelandii we współpracy w ramach inicjatywy Prasa i Szlaku, chcemy rozwijać dalej współpracę w obszarach jak nowa technologia, ekologia i innowacje, ale to mówię, w Australii się też to powtarza i wśród innych państw też mniej więcej tak okrągłe słowa. Jest taka agenda, nie? Chińczycy sobie przygotowali taką agendę, ona miała kilkanaście punktów chyba w zeszłym roku, chyba nawet jednym z pierwszych programów, ty o tym opowiedziałeś, coś mi się tak kojarzy, albo któraś z nitek i po prostu on jedzie i tą agendę przedstawia. Tak, to trzeba o ONZ-cie powiedzieć, o nowym jedwabnym szlaku, tam gdzie potrzeba to też o innych inicjatywach, tam bezpieczeństwa gospodarczych i tak dalej, także to jest powtarzane. Chińska gospodarka, Wang Yi powiedział, że ma solidne podstawy, szeroką przestrzeń do wzrostu i to będzie nadawało gospodarce światowej większy impuls i zapewni też Nowej Zelandii nowe możliwości, powiedział właśnie szef MSZ Chin. Ale co ciekawe, Chiny i Nowa Zelandia pracują nad wdrożeniem ulepszonej wersji umowy o wolnym handlu między obydwoma krajami. I ona najpierw była, pierwsza wersja weszła w życie 1 października 2008 roku i to Nowa Zelandia była pierwszym z krajów OECD, który podpisał kompleksową umowę o wolnym handlu z Chinami. Ona została rozszerzona w 2022 roku i teraz prace są nad nową wersją, jakąś tam ulepszoną. Także tu, jeśli chodzi o relacje gospodarcze Chiny, Nowa Zelandia, to widzimy, że Nowa Zelandia jest za współpracą razem czy tam pod auspicjami Chin, no ale też nie ma co się dziwić, bo według danych gospodarczych, no to Chiny są głównym, największym partnerem handlowym Nowej Zelandii. Oni odpowiadają za 28% eksportów towarów w 2022 roku, a znalazłem dane do września poprzedniego roku, to dwustronna wymiana osiągnęła 24 miliardy dolarów. No i co najwięcej jest sprzedawanych do Chin z Nowej Zelandii?
Wełna owcza? Mleko? Mleko, tak. Mleko w proszku. Mleko w proszku właśnie Okej. jest najczęściej sprzedawane. Więc Nowa Zelandia może nie ma aż tyle do zaproponowania, jeśli chodzi o nowe technologie, ale mleko w proszku jest, no i ten handel ma miejsce. Wiem też, że dużo Chińczyków studiuje w Nowej Zelandii, bo uważa się, że to jest, powiedzmy, bezpieczne miejsce dla Chińczyków. Nie jest tak, no, Nowa Zelandia, a z kolei jest zachodnie, tak? Więc i tu angielski, i tu taki zachód, a też cywilizacyjna, taka... nie jest też tak daleko, powiedzmy, do Chin, No powiedzmy, tak, ale jakby powiedzmy, no, ta część świata. To tyle, jeśli chodzi o Nową Zelandię. Myślę, że najważniejsze tutaj jest ta kwestia nowej umowy, umowy o wolnym handlu nad tym. W Australii było mniej konkretów, zdecydowanie. Bo Australia bardziej proamerykańska, to też jest mniejsze pole do popisu, nie? Tak, w ogóle no to relacje między tymi państwami w 2020 roku osiągnęły najniższy poziom, ze względu na to, że ówczesny premier Australii Scott Morrison wezwał do niezależnego dochodzenia w sprawie potwierdzenia pandemii. Także Australia miała bardzo mocne te wszystkie środki i bardzo tam przeżywali. Tak. Miałem też okazję, jak byłem na jednym wyjeździe za granicą, ale to w Europie, spotkałem właśnie Polkę, która miała córkę w Australii i powiedziała, że no nie jest, ani nie może do niej pojechać, tam już chyba 2 lata, czy jakoś tak. Ona nie może wyjechać, jakoś coś w tym stylu było. No, taka sytuacja była w Australii. No i Chińczycy byli bardzo negatywnie podchodzili do tego, jeśli ktoś mówił, że no od was to jest ta choroba, tak? Więc co Chińczycy zrobili? Nałożyli cła na import australijskich towarów. Tam to chodziło o tam wino, chyba któreś ze zbóż i węgiel. Ale węgiel jest zdjęty. Węgiel już jest zdjęty, tak. Węgiel jest zdjęty, tak. Ruskim teraz nałożyli Chińczycy. Widzisz, bo w ogóle te cła handlowe australijską gospodarkę kosztowały to australijskich $20 miliardów, amerykańskich $13 miliardów. Sporo. Tak, to jak mówiłeś, właśnie na węgiel zniesiono, ale jeszcze na część tam towarów takich jak wina, homary i niektóre produkty mięsne, no to nie zdjęto tego. Bo węgiel zniesiono w poprzednim chyba roku, tak mi się wydaje. W 2023, a od stycznia nałożono Rosjanom i eksport z rosyjskiego węglu do Chin spadł o 22%, o ile dobrze pamiętam. Podaliśmy to w codziennym ekonomicznym przeglądzie, bodaj w piątek, więc jeżeli ktoś zainteresowany, to... Ja mam też tu dane, jeśli chodzi o węgiel, okazuje się, że mimo zdjęcia tych ceł to nie powrócił do poprzedniego poziomu. Ta sprzedaż. To znaczy zaczyna powracać właśnie styczeń, luty, ale to dane były podane zbiorcze z Australii i kurczę, nie pamiętam, z Singapuru? Okej. Nie pamiętam drugiego kraju, ale jakiś azjatycki był i po prostu były zbiorczo podane te 2 kraje. Generalnie przed tymi spotkaniami oczekiwano, że zostaną zniesione te cła na australijskie wino, ale do tej pory widzę, że nie zmieniło się to, więc może jakoś nie powiodły się super te rozmowy. Ale australijski nowy rząd, Partia Pracy, oni są tacy bardziej mają bardziej koncyliacyjne podejście do Chińczyków. Też było szereg spotkań, bo tam i z premierem się spotkał, z szefową spraw zagranicznych, z członkami parlamentarnej grupy przyjaźni Australii i Chin, też się spotkał z różnymi przedstawicielami australijskich środowisk biznesowych.
Spotkał się też z liderem opozycji i spotkał się też z byłym premierem Australii, tam Paulem Keatingiem. To Być może przyszłym premierem Australii, bo to on zazwyczaj pewnie... On już jest dosyć stary, myślę, że bardziej jeśli chodzi o opozycję, bo ten wcześniejszy premier, o którym mówimy, to on na początku lat 90. rządził i on miał takie bardzo prochińskie podejście, a Chińczycy to też jak mają kogoś, kto ich tam lubi, no to też jak przyjeżdżają, to się z nim akurat spotykają, bo to dobrze wygląda i to jest też tak... No. Ale to też można powiedzieć, że na pewno środowisko tego premiera, mimo że on jest starszy, pewnie ma kogoś młodszego, kogo może przedstawić. No to są już takie, wiesz, pewnie dyplomatyczne zabiegi, nie, w tym kierunku. Tak. Także jeszcze jeśli chodzi o zniesienie ceł, to Chińczycy znieśli cła na australijski jęczmień w tamtym roku. Także to były węgiel i jęczmień. Czytałem notatki z tych wszystkich spotkań. Akurat tam nie ma moim zdaniem nic interesującego. Trochę mam wrażenie, że było to spotkanie, on spotkał się, to robi akurat moim zdaniem wrażenie, że on się spotkał tak z wieloma różnymi osobami i środowiskami. Bo zazwyczaj jak widzimy, jak ktoś gdzieś jedzie za granicę, no to tam tylko spotyka się z premierem i tyle, a tu spotkał się i z opozycją, i z środowiskami biznesowymi, jeszcze jakimś starym premierem, który tam generalnie krytykuje obecny rząd i poprzedni, bo on uważa, ten Keating, że ten pakt AUKUS to w ogóle jest chory pomysł, nie powinni tego robić, krytykuje tą nową szefową spraw zagranicznych Australii, także on jest taki powiedzmy amerykański, no to i Wang Yi się z nim spotkał. No, ale jakby nie ma też takiego po tych spotkaniach jakiegoś wniosku, że a tu może jakaś umowa, albo może coś robimy. Jakieś takie też było chyba badanie nastrojów, co się dzieje w Australii. Ja teraz też pracuję w mojej fundacji, którą współtworzę, Fundacji Instytut Nowej Europy, nad mapą i sieciowaniem tego, gdzie Wang Yi i Xi Jinping byli i z kim rozmawiali w 2023 roku. To już jakieś tam wstępne badania zrobiłem na ten temat. Na pewno w naszym programie będę o tym mówił, nie? Bo czy więcej na przykład z państwami afrykańskimi, czy europejskimi, europejskimi, bo to może być to interesujące, mam nadzieję, więc będę dawał znać, nie? Ale jak patrzę na chińską politykę zagraniczną, no to ona jest bardzo ambitna. Okej. Mamy wszystko. Tak jest. Poza rozdaniem tegoż oto niebieskiego kubeczka. Ja sobie cały czas myślałem, powiedziałeś pierwszy człon, który powinien być drugim członem dla mnie. Może być drugi. No to słuchajcie, to co powiedział Łukasz, to będzie drugi człon, a pierwszy to będzie czerwona książeczka. Widzisz. Byłem to mi się przypomniało z czerwoną. To mogę powiedzieć. To w Xi'an, tam zaczynał się kiedyś nowy jedwabny szlak. Byliśmy na rynku takim dużym. Tam też jest meczet muzułmański i tam spacerowałem i sobie tam kupiłem parę rzeczy, między innymi właśnie tą książeczkę, mam gdzieś tutaj leży na szafce, ale były też te oryginalne książeczki powiedzmy, bo były też przetłumaczone na różne języki. Ty masz przetłumaczoną czy taką w oryginale? Ja mam tą po angielsku, były te oryginalne droższe trochę, nie, tam dużo nie kosztowało już, nie pamiętam, w przeliczeniu pewnie by to kosztowało z 30 zł. Ale jakoś tak jakoś nie chciałem tego kupić, chociaż nie wiem, no jakieś mam no, to nie był dobry czas też dla Chin i dla ludzi i tak myślę o tej czerwonej książeczce, stwierdziłem, że chyba nie kupię tego oryginału. Był 2 razy droższy niż te wydrukowane. No oczywiście tam można się targować, tam zjechałem sporo. Później też sobie jakieś tam koszulki kupiłem. Też. Ale też z autorem? Nie z autorem, tam z chińskim murem. Jak będzie cieplej, to wystąpię któregoś dnia w tej koszulce.
Także takie, przypomniała mi się historia z kupowania tej książeczki. Nie? No może w tym roku pojadę, to kupię, albo zrobimy konkurs kolejny. Będziesz musiał chyba nagrać pierwszy kremlinkowy program podróżniczy. No tak. Wpiszcie w komentarzach, wiesz, jak miałby się nazywać. Przebitki. Nie, no możesz już jak wrócisz, wiesz, wyślesz nam te filmy, zmontujemy ciebie. Myślę, że byłby bardzo ciekawy odcinek. Łukasz, dziękuję ci serdecznie. Było jak zwykle mega interesująco. Pamiętajcie, że pod spodem macie link do Patronite'a, gdzie jest zakładka z możliwością wsparcia Łukasza i tego chińskiego ekonomicznego przeglądu. Więc jak najbardziej, jeżeli wam się podobają te odcinki, to można Łukasza w ten sposób nagrodzić. A ja już się żegnam i życzę udanej niedzieli. Trzymajcie się. Trzymajcie się, dobrej niedzieli. Do zobaczenia, pa. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie do końca. To dzięki wam ten kanał ma szansę się rozwijać tak jak dotychczas. Pamiętajcie, lajki, subskrypcje, komentarze pomagają.